Dzień dobry, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i witam Was w przepięknych okolicznościach przyrody ze słonecznej Teneryfy. Jak zawsze w tę podróż również zabrałem drona, ale miałem podejrzenia i obawy, że nie będzie można nim latać i one się potwierdziły. Zobaczcie, Prohibido volar drones, zakaz latania dronem. My się zatrzymaliśmy w miejscowości Maska. Tutaj jeszcze nie ma parku narodowego, to jest strefa rezerwatowa i już nie wolno latać dronem. Natomiast absolutny zakaz jest w parku narodowym, jak wszędzie na świecie, zakaz latania w parkach narodowych. I tam kara za latanie dronem na Tejdzie to jest 3000 euro, więc niech lepiej nikt nie próbuje, bo trochę ten wyczyn drogo kosztuje. Jesteśmy na Teide, przyjechaliśmy na wycieczkę zorganizowaną i kolejny raz utwierdziliśmy się w tym, że jednak nie jesteśmy fanami takich wycieczek zorganizowanych i najprawdopodobniej przyjedziemy tutaj jeszcze raz sami. A powiem Wam dlaczego. Dlatego, że minęliśmy kilka fajnych punktów widokowych i tam się nie zatrzymaliśmy. Autokar zatrzymał się w miejscu, gdzie są restauracje, Powiedzmy bary, sobie szczerze, tam były pamiątki. spektakularne widoki. No i to były takie turbo spoty na zdjęcia. No ale nic, przyjedziemy sami. No, a Tak gdzie się myślę. zatrzymaliśmy? Do Rysku, powiedz? Bary, restauracje, cepelia, No to pamiątki. gdzie można pamiątkę kupić, no, bo to podstawa przecież jest na wycieczce. No nie, to przepraszam, prawda. że my się tak śmiejemy trochę, bo i szanujemy, każdy ma prawo podróżować tak jak lubi, no ale to nie No dla ale nas. jednak tutaj zdjęcia są ważniejsze niż zakup pamiątek. Pamiątki można kupić w mieście, a nie w takim miejscu. No szkoda. Jesteśmy na wysokości 2050 metrów. Tu z mojej lewej strony znajduje się Pico Viejo. Jeszcze kawałek drogi przed nami. No i ciśniemy na Tejdę. Powiem Wam, że niesamowite jest to miejsce. Tu jest wszędzie żużel pod nogami. Aż tak chrupoce. Kolory od czarnego do rdzawego, takiego żelazistego. Pustynia. Totalna pustynia. Tutaj kręcono wiele filmów, między innymi chyba którąś z części Władcy Pierścieni. To, co widać za moimi plecami tutaj, to jest ekium, czyli po polsku żmijowiec rubinowy. Endemicznie występująca roślina na Wyspach Kanaryjskich. Mamy wielkiego farta, jesteśmy na początku czerwca, a ona kwitnie tylko 2-3 tygodnie w roku i trafiliśmy akurat na moment jej kwitnięcia i ona występuje między innymi w Parku Narodowym Teide. Jeżeli chcemy mówić o Teide i o tym, że jest trzecim najwyższym wulkanem na świecie, to jego wysokość uznaje się licząc od podstawy, która znajduje się w oceanie. I tak licząc, on ma 7,5 tysiąca metrów, natomiast jeżeli chodzi o wysokość nad poziomem morza, to jest 3713, chociaż czytałem o tym, że robiono niedawno pomiary i chyba 5 metrów doszło. Nie wiem, czy to być może chodzi o wypiętrzanie. Wulkan jest uważany za wulkan czynny. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1909 roku. W listopadzie było kilka erupcji w czasach średniowiecznych, między innymi w czasach Kolumba. Cała okolica pod wulkanem to jest taki płaskowyż, to jest kaldera wulkanu. Ona jest pokryta bazaltowymi skałami, to jest bardzo dużo żużla, ale generalnie jest przepięknie, kosmiczny krajobraz, kosmiczny. Mi się bardzo podoba.
Dzień dobry, Dorysku. Dobry! Jak fajnie, że się znalazłaś. Właśnie się zgubiłam 2 razy. A, i się znalazłaś. No i się w końcu znalazłam. No i cudownie. Bo wiesz dlaczego tak jest? Bo ja jak wyjeżdżam na wakacje, to rozum zostawiam niestety w domu. Nie wierzę. I tak idę nie- po nie prostu ty. jak taki turysta. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zjeżdżamy z Tejdy i są chmury w ogóle poniżej poziomu wulkanu. Po prostu jest gigantyczna warstwa, nie wiem ile ona ma. Byliśmy na 2050 metrów, może wyżej. Poniżej po prostu tamtego poziomu kaldery są chmury, ale są po prostu nieprzeniknione chmury, jest gęsto. Jest i jednocześnie chłodno, więc jeżeli ktoś tu się wybiera, to warto ze sobą wziąć dłuższe spodnie, bluzę. Pada. To po prostu wygląda kosmicznie, powiem wam. Jest taka mgła i to już chyba ze 300-400 metrów ta warstwa chmur, w którą wjechaliśmy. Pierwszy raz coś takiego przeżyłem. Dorys, a ty? No też. Znaczy co? Trochę mi zimno i trochę mokro. Nie no, mokro może nie, ale tak Masz wilgotno. kurteczkę taką elegancką. No tak, dzięki Bogu, ale nie no, jest kosmiczny widok. Ty jesteś dobrze przygotowana. Chmura położyła się na naszej trasie akurat teraz. Jezu, ale widoczność jest po prostu, nie wiem, ledwo samochód widać, który jedzie przed nami. Zatrzymaliśmy się przy drodze, przy kanaryjskiej Pini. Ona ma 45 metrów wysokości. Obwód nie wiem, ale jest gigantyczna, ogromna. I do tego jeszcze, słuchajcie, ta pogoda. Słuchaj, to wygląda... Szkoda, że nie widać całej tej... Ale to jest jak na Maderze, co? No, Taka trochę. pogoda jak w tym mglistym lesie na Maderze. Widok Niezwykle. jest obłędny, No, naprawdę. czadowo. W sumie nie spodziewaliśmy się, że coś takiego przeżyjemy na Teneryfie, a jednak. Zastanawiałem się, ile ma obwodu, już tutaj wszystko wiemy. 3, 16 jest średnicy, 9,36 metra obwodu. Gigantyczne. 700, 800, jej wiek jest szacowany na 700, 800 lat. Zobaczcie, jaka ciekawa praca. Za mną chodzimy koło tego już 2 dni. Tak naprawdę zwróciłem uwagę, że jest to mural połączony z rzeźbami. Na górze właściwie są rzeźby przedstawiające rybaków podających sobie skrzynie z rybami po połowach. Tutaj są takie ogony rekinów lub delfinów. I jest praca, malunek bardzo, bardzo fajna. Wybieramy się teraz w Puerto Santiago do takiego naturalnego basenu, który znajduje się 3 km? Nie, nawet bliżej chyba, obok nas, nie? Przy samym porcie i to jest też świetny punkt widokowy na zachód słońca na Los Gigantes, także szczególnie polecamy gorąco to miejsce.
Kolejny dzień na Teneryfie. Wyszliśmy kilka kilometrów z miasta, około 3-4 od naszego hotelu, żeby jeszcze raz spojrzeć na Los Gigantes. Dzisiaj pogoda się nieco skiepściła, jest więcej chmur, padał też deszcz, ale moim zdaniem te klify dalej wyglądają niesamowicie magicznie. Zobaczcie zresztą sami. W naszych podróżach często pędzimy, ale czasem trzeba się zatrzymać i odpocząć, dlatego bardzo ważne będzie to miejsce, które zaraz Wam pokażę, czyli nasz pokój w hotelu Landmar. Ja przed chwilą wszedłem tutaj oczywiście, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Zobaczcie sami. Duże, wygodne łóżko. Tu jest bardzo ciekawa rzecz. To jest pillow menu, czyli menu poduszek. Możemy sobie wybrać poduszkę, jaką potrzebujemy, z jaką się będziemy lepiej czuli i na jakiej będzie nam się lepiej spało. Teraz najważniejsza rzecz w hotelach, wcale nie łazienka. W takich hotelach, w takim miejscu jak tutaj. Widok. $1 000 000. Powiem Wam, że jak wyszedłem tutaj na taras, zobaczyłem ten widok, od razu mi się buzia uśmiechnęła. My jesteśmy trochę umordowani, bo wyjeżdżaliśmy z domu o 3 w nocy. Jeszcze nie ma tej radości, ale ten widok po prostu od razu robi banana na twarzy. Ja sam się do siebie śmieję, bo zobaczyłem ten napis Paradise, to było nieplanowane, ale tutaj nie ukrywam, że trochę się czujemy jak w raju. Trzeba wyjaśnić, że jesteśmy na Teneryfie na zaproszeniu hotelu Landmar Playa La Arena, położonego obok plaży Playa La Arena, czarnej jak wszystkie na Teneryfie, bardzo blisko tych przepięknych, gigantycznych klifów Los Gigantos. Wiecie, że w naszych podróżach dużo chodzimy trekkingi, lubimy chodzić, ale czasem przy tym pędzie warto się też zatrzymać, lubimy się zatrzymać i Landmar jest dobrym miejscem na to, żeby się zatrzymać i zrobić sobie reset. Szczególnie fajna jest ta opcja Platinum, bo ona ma inne pokoje, inaczej położone. One są położone frontem do oceanu z bardzo ładnym widokiem. Ta opcja oferuje też inne baseny położone bliżej oceanu, też z tym najlepszym widokiem. Jeżeli ktoś lubi też przy okazji fajnego drineczka, to jest inny serwis, większy wybór, lepszy jakościowo, bardzo fajne aktywności w hotelu. Mnie w ogóle też zaskoczyło, ten hotel jest duży. Nie powiem, że gigantyczny, ale on jest duży, ale jest pełen zieleni, jest fajnie zakomponowany, naprawdę estetycznie. Podoba nam się tutaj, dobrze się czujemy. Myślę, że gdyby ktoś chciał się tutaj też wybrać, to mógłby się w nim poczuć podobnie jak my. Zresztą powiem Wam, że potwierdzają to również opinie, informacje, które do nas wysyłaliście i wysyłacie teraz w trakcie naszego pobytu przez Instagrama, że byliście tutaj, że było fajnie, dobrze wspominacie. To dla nas też cenna informacja. No i potwierdza, że się nie pomyliliśmy, że tutaj się wybraliśmy.
Zobaczcie, my odkryliśmy dopiero drugiego dnia, jak nas przywitano pięknie w hotelu Landmark. No, bardzo to miłe. Kończymy nasz pobyt w hotelu Landbar, ale nie kończymy jeszcze pobytu na Teneryfie. O, znowu pada. Tak to nas żegna ta miejscówka. Lecimy po auto, bo chcemy po prostu teraz ruszyć w kilka planowanych miejsc na wyspie, żeby je Wam oczywiście pokazać i samemu zobaczyć. My w tej chwili jedziemy na lotnisko po odbiór samochodu z Puerto Santiago. Normalnie moglibyśmy pojechać taksówką i zapłacić za ten kurs 60-70 euro. Trasa ma około 25 km. Natomiast wybraliśmy tańszą opcję, zaoszczędzimy sporo grosza. Jedziemy autobusem z przesiadką w Costa Adeje i za 2 bilety płacimy 15 euro, 60 eurocentów. No więc naprawdę jest to spora oszczędność. A co do takich tras, to możecie sobie spokojnie zawsze znaleźć połączenia na Romturio i tu mam eksperta od Romturio. My korzystamy od bardzo już dawna w podróży z aplikacji Romturio. Bardzo polecam, uważam, że ona jest turbo przydatna. Wpisujecie miejsce A i może to być nawet Koziabólka, to nie są tylko duże miasta, tylko możecie wpisać nawet Koziabólka do na przykład gdzieś jakaś mała mieścina koło Rio de Janeiro i znajdzie Wam z dokładnością co do godziny i z każdym środkiem transportu, czyli i statek, i samolot, wszystkie możliwości Romturio Wam pokaże, więc polecam. Zapytacie, po co jedziemy po samochód na lotnisko, a moglibyśmy go wynająć w mieście? Tak sobie wymyśliliśmy, ponieważ na lotnisku samochód weźmiemy i na lotnisku przed odlotem oddamy, więc to jest też oszczędność, około 50 euro, które musielibyśmy dopłacić w przypadku wypożyczenia auta w jednym miejscu i oddawania w innym, więc to też taki dobry protip w podróży, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy. Wypożyczyliśmy autko i ruszamy na wyprawę po wyspie Teneryfa. Dorys znalazła auto w bardzo dobrej cenie, niewiele ponad 280 zł. Wypożyczalnia OK Mobility, pierwszy raz nie znaliśmy. Okazało się, że odstaliśmy 1,5 godziny w kolejce do wypożyczenia. Pewnie po części dlatego, że wypożyczalnia jest popularna i więcej osób wypożyczało, ale nad Teneryfą pojawił się i w okolicach sztorm. I ten sztorm też spowodował, że bardzo wiele osób tak w ostatniej chwili po prostu z marszą przyszło wypożyczyć auto, zeszli z plaż, no bo co robić, jak jest pełne zachmurzenie, jest deszcz i po prostu trzeba gdzieś ruszyć, coś zobaczyć, a nie tylko siedzieć i plażować. Ruszamy! Kawałek ujechaliśmy i poczuliśmy małego głoda. Dorotka po drodze znalazła miejscowość Puertito, a w niej taką bardzo lokalną restaurację z owocami morza, Cofradria del Puertito. Na wejściu zobaczyliśmy, że w lodzie są mureny, jest sporo różnych świeżych ryb. I wzięliśmy takie delikatesy. Co tutaj, powiedz mi? Były też bardzo dobre opinie na Google i fajne zdjęcia na Google, więc stąd też wybór padł. Tu były pyszne krewetki z czosnkiem, naprawdę znakomite. A to co to jest? A to jest papryczki, to są papryczki padron. One są bardzo popularne tutaj i w Hiszpanii, i na Wyspach Kanaryjskich, i w Portugalii. Są przepyszne. Z grubą taką solą. grubą solą grillowane. Jak będziecie mieli okazję, polecam spróbować. Zamówiliśmy jeszcze sardyny i ceviche. Popróbujemy, zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda, ale generalnie te wszystkie smaki tutaj to wszystko jest świeże i bardzo dobrze doprawione. Uwielbiamy takie małe, lokalne knajpki, trochę poza szlakiem i ta knajpka na pewno trafi do takiej naszej listy miejsc, które warto będzie ponownie odwiedzić. Przez kanion Masca do latarni Punta del Tene. To jest rzadziej odwiedzane miejsce, dlatego że tam często jest remontowana droga, na którą obsypują się skały i tym bardziej dlatego chcieliśmy do tego miejsca pojechać i zobaczyć, jak wyglądają klify od tamtej strony. Lecimy.
A zatrzymaliśmy się teraz na kaweczkę, żeby spróbować specjału teneryfskiego, o którym Wam zaraz opowie Dorotka. Typowa kawa dla Teneryfy, Barakito. Mleko skondensowane, likier, espresso i pianka mleczna. Ja już mam tutaj zmieszane. Jak? Dobre, mocne. Dobre. Dojechaliśmy do punktu 7 km przed latarnią i okazało się, że droga jest zamknięta. Już się zmartwiliśmy, proszę bardzo, tak to wygląda. Już się zmartwiliśmy, że po prostu znowu są jakieś roboty drogowe na tej trasie, bo tutaj często osuwają się kamienie i nie można przejeżdżać, ale pani nam wyjaśniła, że ta droga jest zamknięta codziennie między 10 a 19, ponieważ to jest park narodowy i można te 7 km pokonać pieszo, można przejechać taksi, pewnie tutaj wziętym z tego miasteczka, albo busikiem, który chyba co około pół godziny przejeżdża, także są różne opcje dla każdego, coś miłego. I bilet na ten autobus kosztuje 1 euro do osoby. Siadamy, bileciki. My jednak wybraliśmy autobus, bo po prostu mamy zbyt mało czasu, jesteśmy ostatni dzień i już niestety trekking odpada. Ta latarnia za moimi plecami, Punta de Teno, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy. To najbardziej na zachód wysunięte miejsce Teneryfy. Nie mówiliśmy Wam tego wcześniej, ale jak spojrzycie na kształt wyspy, to on przypomina kształt kaczki i to miejsce to jest właściwie takie miejsce pod kuprem kaczki, czyli w D. To już koniec naszej podróży po Teneryfie. Dziękujemy, że byliście z nami i razem z nami oglądaliście tę przepiękną wyspę, przynajmniej jej część. Zapraszamy do kolejnych vlogów, a przy okazji też do zostawienia suba i lajka pod tym filmem. Do zobaczenia.